Witajcie, z tej strony Ponguj, a dzisiaj mam dla was odcinek dotyczący chronologii wydarzeń Five Nights at Candy's 2. W porównaniu do jedynki, ta gra wyjaśnia nam dosyć sporo ciekawych rzeczy, obala parę wątków itd. Jest o czym gadać. No i powiem wam, tak, ostatnio na kanale jest sam Five Nights at Candy's 2 i jedynka też. Poprzedni odcinek przed gameplayami, jeszcze przed wypuszczeniem gry, to też był Candy's. Cóż, po prostu dopiero co wyszedł, trzeba trochę opowiedzieć. Niedługo pójdzie więcej różnych rzeczy. Tymczasem zapraszam do oglądania. Jeżeli mamy zacząć chronologicznie, pierwsze o czym powinniśmy powiedzieć to gazeta pochodząca z nocy 5. Stara fabryka przeznaczona do rozbiórki. W tym artykule dowiadujemy się o losach firmy Robotics Corp. I użyłem tę nazwę. No i losach tej fabryki, która została stworzona w 1948 roku. I jest to właśnie taki główny temat, sama fabryka i sama firma Robotics Corp. Wszystko się kręci wokół tych dwóch rzeczy, mniej więcej. Fabryka została zamknięta 45 lat po otwarciu w 1993 roku. Historia FNAC zaczyna się jednak w 1962, kiedy fabryka zaczyna dopiero tworzyć animatroniki. Wiemy, że firma przeżyła 6 wypadków, dosyć dużo. W 1993 miał miejsce ostatni, a niedługo później fabryka została zamknięta, a firma zbankrutowała. Taką małą, nieistotną ciekawostką może być tutaj fakt, że animatroniki w prawdziwym świecie na poważnie zaczęły być tworzone właśnie w okolicy tego 1962-3 roku. Różnica polega na tym, że my nie mieliśmy chodzących. W świecie FNAFa bardzo szybko stworzono normalne chodzące animatroniki. I cóż, mamy więc 6 incydentów do wyjaśnienia. Informacja, której jednak nie rozumiem, to, że wszystkie te wydarzenia zdarzyły się w fabryce. Przynajmniej tak rozumiem z opisu, a mogę się mylić, szczerze wolałbym. Dlaczego? Ponieważ na tę chwilę znamy 6 różnych incydentów z tej gry, ale tylko 2 wydarzyły się w fabryce. Pozostałe 4 mają jedynie z nią związek poprzez animatroniki, dzieją się w restauracji albo gdzieś indziej. Cóż, nie wiem, tekst sugeruje na fabrykę, jednak bardziej pasują incydenty związane z fabryką, a nie dziejące się w fabryce. No chyba, że w tym samym budynku jest lokacja. Cóż, ogólnie, jeżeli jest jeszcze jakieś 4 incydenty więcej w fabryce, to dla mnie to jest już trochę za dużo, więc ja zakładam, że to są incydenty związane z fabryką i akurat mam dokładnie 6 takich. Tak więc zanim zaczniemy w moich gameplayach, nie pokazałem tylko jednej rzeczy. Ukrytej minigry po nocy 8. Wygląda ona mniej więcej tak. Tak więc, ta minigra pokazuje zupełnie nową lokację, a także, co zdaje się ważniejsze, potwierdza, że pojawi się Five Nights at Candy's 3. Tak, Emil planował skończyć na 1, ale gdy już przełamał się na 2, zaplanował od razu Five Nights at Candy's 3. Bardzo ciekawie, muszę powiedzieć. Jeśli chodzi o tą minigrę, nie wiem, gdzie ją ustawić w chronologii, o niej powiem na sam koniec odcinka. Jednak, ignorując ją, fabryka zaczyna tworzyć animatroniki w 1962 roku. Pierwsze, najwcześniejsze wydarzenie z gier w związku z animatronikami to 2 ostatnie cutscenki z FNAF 1 przedstawiające rok 1964, 13 listopada. Zupełnie przypadkowo piątek 13. Wtedy pojawia się smutna marionetka. Wtedy pojawia się też Rat, Old Candy i Blank. Z tego co ja rozumiem, Rat jako animatronik mógł zostać stworzony w 62 albo w 63 roku jako pierwszy animatronik albo jeden z pierwszych razem z Ratem, z Katem. O kocie razem z ostatnią minigrą. Tymczasem Rat. Ciekawy myk polega na tym, że Rat,
tak samo jak i Kat, mają oboje po 5 palców. Nie chodzi tu o to, że są sprężynowe animatroniki. Starczy spojrzeć, nie ma opcji, żeby wsadzić tam rękę czy coś. Te animatroniki nie mają związku ze sprężynowymi i nawet sam Emil to potwierdził, bo były pytania. Jak dla mnie to po prostu pokazuje, w jaki sposób, że Rad jest aż tak stary, że nie wymyślono jeszcze wtedy, żeby miały 4 palce. Animatroniki mają ich właśnie tyle, ponieważ, cóż, wzięło się to ze starych bajek, motyw się przyjął, więc pojawił się we FNAF-ie i ogólnie w większości fangame'ów, także tutaj. No i cóż, Rad jest wyjątkowy, co sugeruje nie tyle, że jest sprężynowym animatronikiem, a bardziej fakt, że jest on dosyć stary. Tak więc wracając do cutscenek, rzeczywiście nie widać tutaj jak ktoś ginie, czy coś, jednak fakt, że Rad nagle zaczął się ruszać i słowa marionetki sugerują, że jednak coś jest nie tak. Nie znamy wielu szczegółów dotyczących tego wydarzenia. Swoją teorię podałem w ostatnim odcinku teorii o Mary, że to ona go zabiła. Szczerze na tą chwilę nie byłem tego całkowicie pewny, może to mieć jednak duży związek właśnie z tą ostatnią minigrą. Drugim incydentem, który poznajemy jest... Cóż, drugi incydent z cutscenek, a raczej pierwszy, jeżeli patrzymy na to, w jakiej kolejności te cutscenki zostały pokazane. Gazety rozwijają ten temat, jest to zabójstwo bliźniaków w fabryce. Także to, co widzimy na cutscenkach, to wszystko. Nie ma więcej ofiar ponad to, co widzimy, tylko Candy i Cindy, to bliźniaki. FNAF 2 nam to potwierdza. Trzeci incydent to to, co zobaczyliśmy na minigrze po zakończeniu nocy 6. Old Candy atakuje człowieka, jakiegoś klienta. Cóż, jest to fajny element, wiedzieliśmy o tym wypadku już od dawna, jednak ja przypisałem temu zupełnie inne znaczenie. Łączyłem to z Shadow Candym, w sensie, że powstał on z powodu tego wypadku, że jest cieniem tego wypadku. Okazuje się jednak, że Shadow Candy był tutaj już wcześniej. Blank znajduje jego kartkę już w 1976 roku. Old Candy i Blank byli główną atrakcją aż do 1987, na to wygląda. I cóż, powiem wam, Shadow Candy ma związek z tym incydentem, ale nie w ten sposób, jak ja myślałem. Tymczasem mam jeszcze jeden incydent w tym właśnie 1987 roku. Był on bardzo intensywny w temacie wypadków. Stróż nocny zaginął, właśnie ten tuż przed Mary Schmidt. Jak wiemy z Fonkola najprawdopodobniej zginął z ręki Blanka, a jego ciało zniknęło. Szczerze obstawiałbym, że on osobiście pośmiertnie nienawidził Pingwina. W końcu nie rozumiem, czemu którakolwiek z tych ofiar miałaby kogoś zabijać, a zwłaszcza poprzedni stróż nocny. Ja na jego miejscu chciałbym ci pomóc i skontaktować z tobą, jakąś pomoc otrzymać. Cóż, Pingwin jest o tyle dobry, że nie próbuje cię zabić bezpośrednio. Może myśli, że jakoś uda mu się tobie pomóc w ten sposób, co on robi w grze. I po stróżu nocnym przechodzimy w przyszłość. Przyszłość, jeśli chodzi o FNAF 1. 1993 rok, sytuacja, o której nie mieliśmy pojęcia aż do czasu dwójki. Następny zabity stróż nocny. Przez kogo? Obstawiałbym Rata albo Kata z powodu tego śmiechu, który słychać w tle. Ale jako, że uważam, że to jest idealna opcja, żeby to on stał się katem, to załóżmy, że to był Rat zabił. Firma uznała, że winny był nówka sztuka Candy, dlatego lokal zamknęli, a animatroniki schowali. I to jest 5. incydent. Dodam też jeszcze, że Five Nights at Candy's 2 dzieje się w 2007 roku. Dlatego też 17-letnia Marilyn Schmidt, czyli nasz niby stróż nocny, nie ma prawa być naszą Mary Schmidt z FNAF 1. Marilyn ma 17 lat w 2007 roku, co znaczy, że urodziła się w 1990. Tymczasem FNAF 1 dzieje się 3 lata wcześniej. Marilyn się jeszcze nie urodziła. Mogłaby być córką Mary, ale nie nią. Na bank. No option. Tymczasem 6. znany nam incydent to właśnie to, co przyciągałem cały czas. Ostatnia ukryta minigierka. Dlaczego zostawiam ją na koniec? No głównie dlatego, że mówi ona o wielkim reotwarciu. To odrobinę stwarzanie pewności. Gdyby tego nie było, to oczywiście wygląda to na pierwszą lokację, jakiś rok 62, 63. Z drugiej jednak strony właśnie to reotwarcie sugeruje, że może się to dziać trochę później. I fakt, że Rat jest już nawiedzony od 64, mógłby tutaj wyjaśnić, co animatronik robi w tej chwili. Po prostu jest nawiedzony. To nie jest jakiś błąd, to jest zaplanowany. Mogłoby to też oznaczać, że Kat nie powstał razem z Ratem jako pierwszy, tylko został stworzony później tak, żeby pasować do tego pierwszego animatronika. Ale cóż, to jest tylko opcja. Są też jakieś argumenty świadczące za tym, że jest to pierwsza lokacja, pierwszy incydent.
W końcu wielkie otwarcie nie musi oznaczać, że poprzednia lokacja posiadała animatroniki. Załóżmy, że jakaś restauracja była otwarta w 1960, 50 czy wcześniej, w 1901 i nagle, kiedy została zamknięta, po jakimś czasie ponownie ją otworzyli właśnie około 1962, tym razem z 2 animatronikami, Ratem i Katem. Ciekawi mnie tutaj, kim jest ta płacząca dziewczynka. Raczej jakimś ślepym trafem można by powiedzieć, że to jest Mary, bo kto inny, prawda? Opcjonalnie, gdyby to jednak była lokacja tam z przyszłości, to mogłoby być to opcjonalnie Marilyn. Ale nie, ja jednak w tej chwili jestem za tym, że to jest pierwszy incydent na samym początku, że to jest Mary. Dlaczego jednak ta dziewczynka płacze? Skąd wie, co się stanie? Jest to bardzo zastanawiające. Bo raczej nie przepowiada przyszłości, więc może coś usłyszała, może to wszystko było zaplanowane, ciężko powiedzieć. Może Rad zaatakował z jej winy, co by wyjaśniało, co tam się dzieje w tym FNAF 1, te wszystkie podpowiedzi, że to jej wina. Żona zasnęła, czyli ona miała coś z Ratem zrobić i tego nie zrobiła, nie wiem. Tymczasem jeśli chodzi o ofiary. Dziecko, które Rad zamierza złapać albo uderzyć ciosem karate, jeżeli oczywiście zginął, bo nie wiemy, co się do końca stało, to jak dla mnie on mógł stać się Shadow Candy. To by też tłumaczyło, dlaczego Shadow Candy tam próbuje ochronić dzieciaka. Shadow Candy tutaj reprezentuje właśnie tego tą troskę o dzieci. Trochę podobnie jak we FNAF-ie, ale tutaj na swój sposób lepiej. Potem w cutscenkach z 1964 roku jest to wyraźnie Rat nawiedzony. Jak już mówiłem, uważam, że on i marionetka to ta sama postać, ale cóż, w innej postaci. Dalej, cutscenki z 1987 roku to wyraźnie Candy i Cindy. Osoba, która zostaje zaatakowana przez Old Candy'ego to dla mnie Chester, podczas gdy poprzedni stróż nocny to Pingwin. Stróż nocny z 1993 roku to Kat. I cóż, ta historia nie uwzględnia Blanka i Old Candy'ego. Nie wiemy nic na ich temat poza tym, że minigry Nocy 6 pokazują, że już długo przed 87 rokiem mogli się poruszać. Czy zyskały życie gdzieś razem z Ratem? Cóż, jest to możliwe. Ogólnie w minigrach po Nocy 6 dowiemy się, że Old Candy już działa w 1965 roku, a Blank w 1976, więc można założyć, że oboje tam zaczęli gdzieś koło Rata, tylko nie znamy. Sam incydent, w którym Rat zaczął żyć, jest dla nas niejasny. Możliwe, że tam zginęły 3 osoby. Tymczasem cóż, nie wiemy tego. W tym odcinku to było na tyle. Nie jestem chyba w stanie nic wyciągnąć, przynajmniej tak na szybko na teraz. Dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam do komentowania, jeżeli wy macie jakieś teorie. Zapraszam was, może znaleźliście coś w grze, czego ja nie znalazłem. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.